Cześć! Dziś przepis na torcik adwokatowy z truskawkami. Jego smak jest harmonią słodyczy, czekolady, kremowości i owocowej świeżości. Bazą jest tutaj delikatne, acz mocno czekoladowe ciasto, doskonale łączące się ze słodko-kwaskowatym musem truskawkowym, który jest doskonale zharmonizowany z kremem śmietankowo-ajerkoniakowym. Ten aksamitny krem adwokatowy otula mus truskawkowy, nadając torcikowi wyjątkowej delikatności i gładkości. Na wierzchu torcika znajduje się polewa z likieru jajecznego, która nadaje mu kuszący połysk i intensyfikuje smak ajerkoniaku, czyniąc go bardziej zauważalnym i wyrazistym dla podniebienia. Całość dekorują soczyste truskawki, które dodają nie tylko estetyki, ale również uzupełniają smakową paletę tego wspaniałego deseru. Jest to idealne ciasto na wyjątkowe okazje lub jako słodki upominek dla bliskich. Krok pierwszy. Ciasto czekoladowe. Do dużej szklanki wsypujemy 40 g kakao i wlewamy 150 ml gorącej wody. Mieszamy do rozpuszczenia i odstawiamy do przestudzenia. Do misy miksera przekładamy 2 jajka średniej wielkości, 130 g cukru i coś waniliowego. U mnie jest to wanilia w proszku, a wydajcie sobie jedno opakowanie cukru waniliowego lub aromat waniliowy lub ekstrakt waniliowy. Miksujemy na najwyższych obrotach miksera przez 1 minutę. Po tym czasie zmniejszamy obroty do najniższych i wlewamy wystudzone kakao. 140 g masła. Najlepiej, aby masło było pokrojone na małe kawałki i aby było bardzo miękkie. Od razu po dodaniu masła wyłączamy mikser i teraz wsypujemy 160 g mąki pszennej. Mąki nie przesiewałam. Wsypujemy jeszcze 10 g proszku do pieczenia i miksujemy na niskich obrotach miksera, zbierając szpatułką z boków misy osadzające się tam składniki. Miksujemy króciutko, tak tylko do połączenia składników. Nie miksujcie dłużej, bo ciasto będzie twarde. Przelewamy ciasto do tortownicy o średnicy 24 cm, wyłożonej tylko na spodzie papierem do pieczenia. Boków foremki niczym nie smarujemy. Stukamy foremką parę razy o blat stołu i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w funkcji góra-dół w 175 stopniach Celsjusza przez około 25 minut. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. Po upieczeniu pozostawiamy do wystudzenia, a następnie wyciągamy z foremki i odkrawamy wypukłą górę ciasta. Odkrojoną górę ciasta przekładamy do miseczki i kruszymy. Przyda się do kremu. Krok drugi. Mus truskawkowy. 500 g truskawek myjemy, obieramy z szypułek i przekładamy do wysokiego naczynia. Blendujemy truskawki na gładki mus. Przelewamy przez sito, aby pozbyć się pestek. Mus truskawkowy zostawiamy na chwilę i teraz do miseczki wlewamy 200 ml gorącej wody, wsypujemy 2 galaretki o smaku truskawkowym i mieszamy do rozpuszczenia. Taką gorącą galaretkę wlewamy do musu truskawkowego. Mieszamy i odstawiamy do wystudzenia i lekkiego stężenia. Ciasto czekoladowe przekładamy na tackę do tortów lub duży talerz. Nakładamy rant lub folię rantową, ponieważ torcik będzie wyższy niż tortownica, w której piekliśmy ciasto czekoladowe. Na ciasto czekoladowe wykładamy 2-3 łyżki dżemu truskawkowego i rozsmarowujemy, zwracając szczególną uwagę, aby dżem dotykał ścianek rantu. Na dżem wylewamy mus truskawkowy. Mus nie może być za bardzo płynny, musi być lekko tężejący. Wstawiamy do lodówki do stężenia. Krok trzeci. Krem adwokatowy. Do 1/4 szklanki gorącej wody wsypujemy 4 łyżeczki żelatyny i mieszamy do dokładnego rozpuszczenia się proszku. Odstawiamy do wystudzenia. 250 ml likieru jajecznego adwokat, 250 g serka mascarpone łączymy ze sobą. Oba składniki mają temperaturę pokojową. Dodajemy coś waniliowego, cukier waniliowy, ekstrakt waniliowy lub aromat. U mnie jak zwykle jest to wanilia w proszku.
Mieszamy do połączenia składników. Do misy miksera wlewamy 400 ml dobrze schłodzonej śmietanki kremówki 30%. Wsypujemy 4 łyżki cukru pudru i miksujemy na sztywno. Gdy kremówka się ubije, wlewamy ajer koniak z mascarpone. Wlewamy go szybkim ruchem, miksując na najniższych obrotach miksera. Wyłączamy na chwilę mikser, aby wlać ostudzoną żelatynę. Zanim wlejemy żelatynę, trzeba ją najpierw zahartować. Żelatynę hartujemy, dodając do niej parę łyżeczek kremu. Mieszamy i wlewamy do masy. Miksujemy krótko do połączenia, nie zapominając zebrać szpatułką z boków misy osadzających się tam składników. Wsypujemy pokruszoną górę ciasta, mieszamy i przekładamy krem na stężały mus truskawkowy. Wyrównujemy powierzchnię i wstawiamy do lodówki na czas przygotowania reszty składników. Krok 4. Polewa i dekoracja. Tutaj mam 7 g żelatyny, to są mniej więcej 3 płaskie łyżeczki. I wlewamy do niej 2 łyżki wody. Odstawiamy do napęcznienia. Z 250 ml adwokata odlewamy 2 łyżki. I ten likier w szklance odstawiamy na chwilę, a do tego dodajemy 2 łyżeczki czarnego kakao. Jeżeli nie macie czarnego kakao, może być zwykłe. Mieszamy do połączenia składników i przelewamy do woreczka lub rękawa cukierniczego. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowania reszty składników. W rondelku mam 150 ml śmietanki kremówki 30%. Do tego wlewamy ajer koniak. Podgrzewamy na małym ogniu, ale nie doprowadzamy do wrzenia. Trzeba tylko mocno podgrzać. Ciągle mieszając, pilnujemy, aby się nie zagotowało. Aby polewa miała intensywny, żółty kolor, dodajemy pół łyżeczki kurkumy. Oczywiście można pominąć ten krok. I na pewno ciekawi jesteście, czy smak kurkumy jest wyczuwalny w polewie. Otóż nie, nie czuć jej wcale. Gdy polewa mocno się podgrzeje, przecedzamy ją przez sitko, bo mogą być grudki. O, widzicie, ile grudek w rondelku? I do tego teraz dodajemy napęczniałą żelatynę i mieszamy do rozpuszczenia się żelatyny. Odstawiamy do wystudzenia. Gdy polewa przestygnie, wylewamy ją na schłodzony i stężały krem. Wstawiamy na chwilę do lodówki, aby polewa lekko zastygła i dekorujemy czarnym likierem według własnego uznania. Na koniec układamy truskawki. Torcik wstawiamy do lodówki, najlepiej na całą noc. I tak prezentuje się torcik w przekroju na drugi dzień. Jeżeli przepis Wam się spodobał, to zostawcie lajka i suba, aby nie ominęły Was moje nowe przepisy. A kto dotrwał do końca filmiku, niech napisze torcik z truskawkami. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie i na koniec zachęcam Was do odwiedzenia mojego drugiego kanału. Kanał się nazywa Grecki Świat Rity. Publikuję tam filmy vlogowe, czyli możecie poznać mnie lepiej i zobaczyć Grecję z troszkę innej strony. Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!